Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. I dzisiaj znowu nie witam się z Wami ze wschodu Turcji, tylko z zachodu, bo cały czas jesteśmy w Burdur, w rodzinnej miejscowości Nuriego. No i chcieliśmy Wam dzisiaj pokazać jedną z takich ostatnio najbardziej popularnych tutaj atrakcji turystycznych. Jesteśmy nad jeziorem Salda, Salda Gölü, które przez miejscowych w ostatnim czasie nazywane jest Saldivler, czyli Türk Maldivler, czyli tureckie Malediwy. A dlaczego? Dlatego, że właśnie tutaj ta plaża zbliżona jest do Malediw kolorem, no bo też jest tak samo właśnie biała. To nie jest piasek, właściwie taki trochę żwirek, takie kamienie, one są bardzo jasne. I przez to też właśnie jest taki specyficzny kolor wody, co Wam pokażę, jak już trochę wyżej słońce wstanie. Dlaczego tak jest? Słuchajcie, bo w tej wodzie jest bardzo duża zawartość magnezu i ten magnez właśnie powoduje taki kolor. No i ta duża zawartość magnezu właśnie też bardzo dobrze wpływa na skórę, także jak najbardziej zdrowe są tutaj te kąpiele. Jest też taka plotka, nie wiem do końca, czy to jest prawda, w ogóle nie jestem żadnym tutaj specjalistą astronomicznym, nie mam o tym zielonego pojęcia, ale tak słyszałam, że tutaj to podłoże jest podobne do podłoża, które jest na Marsie. Nie wiem dlaczego. Niektórzy mówią, że kiedyś tu spadł jakiś meteor, no ale nie wiem, kompletnie się na tym nie znam, więc jeżeli Wy coś wiecie więcej na ten temat, to dajcie znać w komentarzach. Woda, tak szczególnie teraz z rana, jest jeszcze ładnie taka bardzo przezroczysta, no ale później z czasem, jak już ludzie zaczynają do tej wody wchodzić, i chodzą po tym podłożu, no to ta woda zaczyna się robić taka, nie wiem jak to nazwać, zamulona. No bo to podłoże właśnie połączone z tym magnezem jest takie lepiące, trochę jak glina. No i też mówi się, że jak za długo się postoi w jednym miejscu, to jezioro, ten piasek, to podłoże pod wodą wciąga. No i właśnie, jak ludzie zaczynają wchodzić, chodzą trochę i ruszają tym podłożem, no to później już ta woda jest taka trochę zamulona, taka biaława, w kolorze szamponu do włosów, ja bym powiedziała. Także jeżeli chcecie sobie zrobić zdjęcia tutaj takie typowe na Instagrama, gdzie ta woda jest jeszcze taka piękna, nienaruszona, no to trzeba tutaj się wybrać wcześnie rano, tak jak i my, ale właściwie my tu jesteśmy od rana nie dlatego, że tak wcześnie tu przyjechaliśmy, tylko przyjechaliśmy tu wczoraj. No wczoraj nic nie nakręciłam, bo pogoda spłatała nam figle. No oczywiście wczoraj i tak do wody weszliśmy, popływaliśmy, mimo że było dosyć chłodno. No ale kręcenie dla Was materiału zostawiłam na dzisiaj. I wstaliśmy wcześnie rano na wschód słońca, już o 5 rano. Teraz jest około 7. Słoneczko już wstało. Także wszystko Wam pokażę. Na razie jeszcze jest dosyć chłodno, więc teraz pływać nie będziemy. Będziemy musieli zjeść jakieś śniadanko. Pokażę Wam też namiot, w którym spaliśmy. I trochę więcej Wam tutaj o tym terenie poopowiadam. Ok. Zobaczymy, czy Nuriego młodszy brat już wstał. Ale słuchajcie, jeszcze chciałam Wam tutaj pokazać coś. Zobaczcie. Jeszcze w zeszłym roku można było sobie rozbijać namioty tutaj normalnie na plaży i bardzo dużo ludzi robiło to tam. Zobaczcie tu, o, gdzie jest tam płot, to ogrodzenie. Teraz jest wszystko zamknięte. Dlaczego? Dlatego,
że ten teren ostatnio właśnie dopiero stał się bardzo popularny, taki dla turystów. Jak przyjechałam do Burdur pierwszy raz 8 lat temu, no to przyjeżdżali tu tylko miejscowi. Ale ostatnio rząd trochę bardziej o to zadbał, żeby tutaj to miejsce rozreklamować. I zaczęło przyjeżdżać tutaj dużo turystów i z Turcji, i spoza Turcji. No i powoli zaczynają się tutaj inwestycje w infrastrukturę, żeby tutaj ten region był jednak dla turystów przyjemniejszy. No i właśnie rząd zaczyna tutaj od stworzenia na tamtym terenie coś w stylu parku narodowego, coś takiego. Millet Bahçesi czy coś takiego się tak chyba nazywa po turecku. Prace się zaczną już niedługo, dlatego tam to miejsce jest ogrodzone na tą chwilę i też w tym roku nie można sobie rozstawiać namiotów gdzie się chce, tylko są pola namiotowe i my właśnie na takim polu namiotowym spaliśmy, zaraz Wam to pokażę. No jeżeli ktoś chce się zatrzymać w hotelu, jest hotel i tutaj na tym terenie, ale zauważyłam, że najwięcej właśnie wycieczek takich z różnych stron Turcji zatrzymuje swój autokar w Burdur, w centrum i śpią po prostu sobie w Burdur, a tutaj tylko przyjeżdżają na plażę. Okej, no to idziemy na nasze pole namiotowe. Tutaj właśnie nasze pole namiotowe. Mały sklepik. I tutaj namioty. Można oczywiście przyjechać ze swoim namiotem. My swojego jeszcze się nie dorobiliśmy, więc wynajęliśmy taki tutaj gotowy. Coś Wam tu pokażę, jakie są pamiątki po naszym wczorajszym pływaniu. Gacia na kierownicy. W samochodzie, jak słońce świeci, jest gorąco, więc tu wszystko rozwiesiliśmy, żeby wyschło. No, wszystko suche. Także można dzisiaj pływać znowu. Idziemy zobaczyć, czy się młody obudził. Chyba nie. Za taki namiot zapłaciliśmy 75 lir za jedną noc. No jest naprawdę spore. Myślę, że 5-6 osób by weszło, jak nie więcej. Mamy 3 wielkie materace, także bardzo wygodnie. Ale jest tutaj parę minusów. No w związku z tym właśnie, że ta infrastruktura dla turystów jeszcze nie jest rozwinięta i też to, że tamten teren został zamknięty na tą chwilę, no to tutaj na przykład jest taki problem, że nie mamy od razu tak w pobliżu namiotów dostępu do toalety, do łazienki. Tylko no jakieś tak 200 metrów stąd. No i problem jest taki, że o tej godzinie wejście na tamten teren jest zamknięte. Także przed chwilą skakaliśmy przez płot i podarłam sobie leginsy. Oczywiście, jakże mogłoby być inaczej. Także taki minus. No jeżeli chcielibyście wygodnie sobie poplażować, no to tutaj na razie jeszcze nie bardzo. Chyba że takie wycieczki jednodniowe, gdzie nie planujecie noclegu, to wtedy tak. No jest, słuchajcie, 7:30 rano. A tutaj nikogo ani widu, ani słychu. Nie wiem naprawdę, o której będziemy mogli śniadanie w ogóle zjeść. Zobaczcie, jest niby market. Jest niby tutaj takie o kącik, żeby sobie posiedzieć, coś zjeść, wypić, ale nikogo tu wkoło nie ma. I tak samo tutaj wszystko zamknięte. Jeszcze na 4 spusty. I tu właśnie jest brama. Płot, przez którą skakaliśmy. Zobaczcie. Tutaj tak samo 0. Nikogo nie ma. Wszystko zamknięte. A toalety są tam, kawał dalej. Więc żeby zejść na plażę czy cokolwiek, no to musimy czekać, aż tutaj otworzą. Albo znowu się gimnastykować.
Duży minus, naprawdę bardzo duży minus. Ok, minęło trochę czasu, więc przyszliśmy na śniadanko. Takie mamy śniadanie, 20 lir za osobę. Pieczywo, serki, jajko, warzywka, oliwki. Tu co mamy? Miód, masło i dżem. Jest godzina około 9. Trochę się ogarnęliśmy już, no i jak widzicie, tutaj też już właściciele ruszyli do pracy. Więc teraz plan mamy taki. Najemy się i lecimy na plażę. Ok, jesteśmy już po śniadaniu, najedzeni. Ja już tu przyszłam na plażę. Trochę dla Was materiału pokręcić, chłopaki się jeszcze ogarniają. Jestem w tej chwili na plaży praktycznie sama, tam widzę tylko kilka osób dalej. Jest środek tygodnia, dzisiaj mamy środę właśnie, no i jest chwilę po 9, jeszcze dosyć wcześnie, więc no dlatego jest pusto. Specjalnie wybraliśmy taki dzień. Mamy dzisiaj spokój, pogoda jak na razie dopisuje, mam nadzieję, że tak zostanie. Woda mam nadzieję, że cieplutka, zaraz to sprawdzimy. No, także już Wam pokazuję, jak to w tej chwili wygląda. No woda, powiem Wam, nie za ciepła. Dzisiaj przynajmniej jest ładna pogoda, chociaż jak na razie, bo tam znowu idą chmury. I Nuri, z tego co mi mówi, z prognozy pogody wynika, że za pół godziny będzie lało. Także, no nie wiem, zdążyliśmy trochę popływać. Chłopaki jak weszli do wody, to miałam wrażenie, że zaczną uciekać. Oni niezwyczajni. My jednak przyzwyczajeni do polskiego zimnego morza to inaczej. No ale nie, serio, woda za ciepła to dzisiaj nie jest, nie. Nuri? I co? Woda dzisiaj ciepła? I co? Polecasz tutaj Malediwy tureckie, czy nie bardzo? Nie, Czemu nie? Jakie są minusy? że tu nic nie ma. Woda jest fajna, widoki są super, ale nie ma kibla. Jak to nie ma gibla? Jest, ale trzeba chodzić 5 kilometrów. No może nie aż 5, ale tak z 200 metrów. I rano trzeba skakać przez płot. Tak. No właśnie. I dobrego jedzenia nie ma. No właśnie.
No tak jak Nuri powiedział, słuchajcie, jeżeli przyjeżdżacie tutaj na wycieczkę jednodniową i nie musicie się martwić o nocleg, możecie zatrzymać się gdziekolwiek chcecie, no to fajnie tutaj przyjechać, zobaczyć te widoki, zobaczyć tą wodę, popływać sobie. No ale jeżeli chcecie zostać na noc, to tak jak mówiłam, jest parę minusów. Jeszcze to nie jest do końca tutaj rozwinięte. Ani za bardzo restauracji, ani toalet, ani właśnie porządnego pola namiotowego, hotelu czy czegoś takiego. Myślę, że potrzeba jeszcze trochę czasu, zanim się to tutaj wszystko rozwinie. Także czy polecamy, czy nie polecamy? No trudno powiedzieć. Co kto woli. Minusy, plusy powiedziałam, sami sobie zdecydujecie. To też ciekawe. Göle girmek yasaktır, czyli zakaz wchodzenia do wody. No nie wiem, no żeby tutaj wejść na tą plażę, kasują za bilety. Wszędzie sprzedają materace do pływania, koła do pływania i tak dalej. To ja już w końcu nie wiem. Tak to jest z tą turecką logiką. A co do pogody? Chyba to, co Nuri mówił, to prawda. Zobaczcie to. Jakie idą chmury. Takie nasze szczęście. Zobaczcie to. I co chwilę słychać grzmie już stamtąd. I tutaj jest też niedaleko miejscowość właśnie, która się nazywa Salda. I tam już trochę pada, słyszymy od znajomych. Co tu na pewno też będzie. No to co? Czas się zbierać. Ale jakie to trzeba mieć szczęście, słuchajcie. Jesteśmy w Turcji. W miejscu, gdzie zazwyczaj jest latem ładna pogoda. Cały czas były upały, od kiedy tu jesteśmy. Akurat teraz, jak przyjechaliśmy sobie pod namioty i nakręcić dla Was film, po prostu taka pogoda, nie mogę. No nic, uciekamy. Rozpadało się, jak widzicie, także szybko się zebraliśmy. No i co, wracamy do domu. To co, tutaj zakończę tego vloga, no już nic więcej się chyba tutaj dziać nie będzie. Mam nadzieję, że Wam się miło wszystko podobało. Dajcie znać w komentarzach, może ktoś z Was tutaj był, co myślicie na ten temat, czy polecacie, czy nie, jakie mieliście doświadczenia. No i co? Lajkujcie, subskrybujcie mój kanał, bo co tydzień wrzucam nowe filmy, w ten sposób niczego nie przegapicie. Udostępniajcie moje filmy i do zobaczenia za tydzień. Görüşürüz! Dzień dobry!